Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj dwa modele od marki dobrze znanej widzą kanału, czyli marki Strong. Model SRT 423 i model SRT 420. Oba te modele były już na kanale recenzowane. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję recenzję modelu SRT 420. Był to pierwszy z tych dwóch modeli, on wcześniej wyszedł na rynek i wcześniej był przeze mnie recenzowany. Następnie wyszedł model SRT 423 i również oczywiście ten model dla Was zrecenzowałem. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję pełną recenzję tego modelu. Natomiast dzisiaj w skondensowanej formie chciałbym Wam przedstawić całe zestawy sprzedażowe, porównać te dwa modele, no i oczywiście wskazać ewentualne różnice między nimi, jeżeli takowe występują. A więc nie przedłużając, zaczynamy! Zaczynając od opakowań, oba są tekturowe, ekologiczne. Brawo producent, brawo, że zadbał o to, żebyśmy tutaj nie mieli za dużo plastiku. Więc przejdźmy już do samych informacji, które mamy na tych tekturowych, ekologicznych pudełkach. 4K Ultra HD. Oba modele wspierają 4K Ultra HD. Oba wspierają asystenta głosowego Google'a, bo są oparte na Android TV czy Google TV w tej chwili. Oczywiście dzięki temu, że mamy tam Androida, mamy też sklep Google Play i dostęp do 1000 aplikacji. Standardowo mamy i Netflixa, YouTube'a, Disneya czy Prime Video. Oczywiście to są aplikacje, do których mamy certyfikację do 4K. Nie tak jak w chińskich tanich przystawkach mamy jakąś podstawową wersję. Nie, tutaj mamy certyfikowanego Netflixa, YouTube też jest 4K, Disney również, Prime Video jak najbardziej. Mamy pełną certyfikację i pełne rozdzielczości w tych głównych serwisach streamingowych. No dobrze, na opakowaniu mamy jeszcze informację o tym, że mamy sam zestaw, czyli dekoder i pilota. I tutaj już uwidacznia się pierwsza różnica, a mianowicie w jednym wypadku mamy 2.1 Smart TV Box, Android TV i naziemna telewizja, a tutaj mamy 3 w 1 Smart TV Box, Android TV, naziemna telewizja i kablowa telewizja DVB-T2, tutaj również jest, ale w modelu 423 mamy jeszcze DVB-C. Więc tutaj pierwszą taką różnicą jest to, czy chcecie, czy też nie chcecie korzystać z telewizji kablowej. Jeżeli nie, to 420 jest dla Was. Jeżeli koniecznie chcecie korzystać z kablówki DVB-C, no to niestety tylko 423 Wam pozostaje. Natomiast druga strona, no mamy w zasadzie powtórzone informacje. Waga obu urządzeń po 170 gram każde. Jeżeli chodzi o pasma, mamy dual band Wi-Fi 2.4 i 5 GHz, tutaj również Bluetooth 5.0 i 5.0. Zasilacz mamy 12 W maksymalnie, oczywiście z dużą rezerwą, z zapasem, tutaj też 12 V, 1 A, też 12 W, ale jeżeli chodzi o konsumpcję, to w przypadku modelu nowszego mamy informację, że jest to 4 W, a w przypadku starszego modelu 7 W. Natomiast mam pewne wątpliwości, czy na pewno ta wartość jest poprawna. Mamy tutaj więcej funkcjonalności, bo mamy jeszcze DVB-C, natomiast tutaj tylko DVB-T2. Oba modele oczywiście wspierają Chromecasta, Dolby Audio, HDMI, Wi-Fi i HEVC Advance. No dobrze, słuchajcie, to zobaczmy, co otrzymujemy w opakowaniu, bo to jest istotne, czy te zestawy się może różnią. Tutaj mamy model 420, tutaj mamy model 423. Na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, a nawet tak samo. Co mamy w środku? Może wyłóżmy to w ten sposób. W obu mamy instrukcję obsługi. Natomiast to, co nas interesuje, to zasilacze. I w obu są takie same. Tutaj Wam pozwolę pokazać. Są to zasilacze z dużym zapasem mocy, bo tylu
tylu watów nie pobiorą. 1 amper 12 V i do 12 W możemy uzyskać, ale oba urządzenia pobierają mniej, w okolicach 7 W maksymalnie. No dobrze, to zobaczmy, może chociaż kable są inne. No nie, słuchajcie, kable takie same, też się nie różnią. W obu mamy oczywiście baterie, brawo producent, piloty. Jeżeli chodzi o piloty, to one też może kolorystycznie nieco się różnią odcieniem, ale jeżeli chodzi o klawisze, to widzę, że mamy to samo. Nic tutaj się nie zmienia, czyli piloty również takie same. Swoją drogą oba te piloty są bardzo fajne, dobrze leżą w dłoni i mają sporą funkcjonalność. Naprawdę przyzwoita jakość wykonania. No dobrze, słuchajcie, to sprawdzamy spód. Takie same podkładki, takie same porty. Tutaj nie widzę różnic. W obu mamy port antenowy, SPDIF, HDMI, LAN i wejście zasilania. W obu mamy z boku 2 porty USB. Brawo producent za bogate portfolio portów, bo na przykład w popularnym jednym modelu chińskiej firmy na X mamy tych portów zdecydowanie mniej. Tutaj mamy osobno port microSD, porty USB, więc jest naprawdę wszystko, czego moglibyśmy sobie wymarzyć. Mamy przody praktycznie identyczne, no i boczna ścianka również jest identyczna. A więc jeżeli chodzi o samą budowę, to tutaj nie odnotowano żadnej różnicy. Nawet klawisze, słuchajcie, tutaj mamy w tym samym miejscu klawisze do włączenia. W takim razie sprawdźmy, może we wnętrzu jest jakaś różnica. Jeżeli chodzi o główne procesory, to mamy w obu przypadkach ten sam model Amlogica, a mianowicie chipset oparty na ARM Cortex A35 i on jest taktowany zegarem 2000 MHz, 4-rdzeniowy procesor. Jeżeli chodzi o pamięć, mam w obu wypadkach też 2 GB, 8 GB pamięć wewnętrzną. Tutaj również się niczym te modele nie różnią. Pudełka, oba modele wychodzą z Androidem 11, Bluetooth jest w wersji 5.0. Jeżeli chodzi o wagę, tak jak mówiłem wcześniej, 170 gram i oba te modele mają również dual band Wi-Fi. Oba modele też według specyfikacji pobierają w czasie pracy około 7 W mocy, co oznacza, że te 4 W na opakowaniu wydrukowane to niestety jest błąd, więc tutaj różnic też nie ma. No jeżeli jest ten sam chipset, jeżeli jest ta sama ilość pamięci, ten sam system operacyjny, to trudno, żeby pobór mocy był inny w przypadku praktycznie bliźniaczych jednostek. Tak naprawdę jedyną różnicą, jaką znalazłem w tych modelach, to jest właśnie wsparcie dla DVB-C w modelu 423. Tego wsparcia przynajmniej oficjalnie w modelu 420 nie ma i to jest w zasadzie jedyna różnica. Poza tym oba modele są wystarczająco kompletnie wyposażone, bo tak jak powiedziałem, producent tutaj nie szczędził na portach, mamy bogate portfolio portów, mamy dostęp do DVB-T2, DVB-T2, więc mamy najbardziej pożądane urządzenie na rynku, czyli Android Boxa razem z tunelem telewizji naziemnej, bo takich urządzeń jest bardzo mało i oba te urządzenia te parametry czy te funkcjonalności posiadają. Więc jeżeli nie potrzebujecie funkcjonalności związanej z DVB-C, czyli z telewizją kablową, to po prostu bierzcie ten model, który jest aktualnie tańszy, który jest aktualnie w promocjach, bo one w zasadzie niczym poza tym się nie różnią. Oba są tak samo dobre i oba mogę z czystym sumieniem polecić. Jeżeli takie porównania się Wam podobają, jeżeli to porównanie się Wam również spodobało, to proszę oczywiście o łapki w górę, aby materiał niósł się dalej po sieci i dotarł do tych wszystkich widzów, którzy potrzebują takiego
porównania, pomocy. Jeżeli macie jakieś sugestie albo chcielibyście zobaczyć jakieś wideo, to komentarze są do Waszej dyspozycji. A jeżeli jeszcze nie posiadasz subskrypcji kanału, to polecam zasubskrybować kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka ciekawych materiałów z marki Strong, które recenzowałem w ostatnim czasie. Hej, hej, do kolejnego wideo.